Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Ten, kto oglądał trendy, ten wie, że kolorem roku w 2026 według Pantone jest Cloud Dancer, czyli po prostu biały. I wiele osób jest trochę rozczarowanych tym wyborem, no bo my tutaj troszeczkę odchodzimy od, wiecie, trendu na clean make-up, takich bardzo prostych, minimalistycznych, estetycznych, neutralnych makijażu i zaczynamy z powrotem bawić się makijażem. Jest jakby coraz większa tendencja do tego, że wracamy do kolorów w makijażu, a tu nagle biel. I wielkie rozczarowanie. Ale słuchajcie, rozumiem to rozczarowanie, natomiast wydaje mi się, że wciąż możemy zainspirować się i wykorzystać tą biel w makijażu. I w dzisiejszym odcinku właśnie chcę pokazać Wam, co możemy z tą bielą zrobić, czego potrzebujemy, z czym fajnie jest ją łączyć, jak ją w ogóle wprowadzić do makijażu, żeby stworzyła nam na twarzy coś fajnego. Także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznijmy sobie od przeglądu moich kosmetyków i tego, co faktycznie może nam się do tego makijażu przydać. Więc na pewno jedną z najprostszych rzeczy, żeby do makijażu wprowadzić w tym trendzie, jest biały cień. Ja kilka w swojej kolekcji posiadam. Tutaj na przykład mam Carrarę z Glam Shopu, tutaj z Mio biały cień, także biały cień na pewno jest czymś bardzo wygodnym do wprowadzenia. Możemy oczywiście zastosować biel w jakiejś takiej graficznej formie. Mogą to być na przykład kreski. Może to być wewnętrzny kącik, mogą to być jakieś esy, floresy, cokolwiek, więc tutaj na pewno fajnie sprawdzą się na przykład biała kredka albo biały eyeliner. Ja akurat mam taką farbkę wielofunkcyjną od Danessy, więc ona mi się na pewno do tego typu looków przyda. Znalazłam jeszcze u siebie, słuchajcie, białą maskarę. Nie używałam jej chyba jeszcze, tej białej, więc jest to również jakaś opcja, na pewno dla osób takich już bardziej lubiących takie mega kreatywne rozwiązania, bo jest to coś takiego nietypowego, no biała maskara będzie wyglądała, wiecie, troszkę tak dziwacznie i czasami o to chodzi właśnie, żeby wyglądało dziwacznie. Także u mnie jeszcze biała maskara i przeglądałam sobie też inne kosmetyki z myślą o tym, no co z tą bielą zrobić, jakby z czym ją połączyć, bo no jak samą biel nałożymy sobie na powiekę, no jakby okej, nie? Da się, można, ale jeżeli chcemy zrobić sobie jakiś pełny makijaż, jakiś ciekawy, no to fajnie by było z czymś ją połączyć. I teraz takie moje typy, jeżeli chodzi o łączenie bieli w makijażu. Zacznijmy sobie od końca w zasadzie, czyli od makijażu twarzy, bo wydaje mi się, że fajnie jest, wiecie, że ja lubię stawiać na kompozycję, nie tylko, wiecie, tylko oko się liczy, więc to, co moim zdaniem najfajniej będzie pasowało do takiego makijażu z użyciem bieli, to będą jakieś nieco chłodniejsze tony. I na przykład tutaj przygotowałam sobie kilka róży, które moim zdaniem mogą fajnie właśnie w takim makijażu pasować. Oczywiście, jeżeli Wy nie macie mnóstwa opcji, jeżeli chodzi o róże, czy tam inne produkty, to jakby jak najbardziej spoko, wciąż możemy używać bieli, ale może właśnie będzie to fajny moment, żeby na przykład wykorzystać jakiś rzadziej używany róż, czy może zastosować jakiś cień do powiek jako produkt na policzki, wiecie, po prostu bawimy się makijażem. Więc moja propozycja numer 1 to jest róż bardziej fioletowy. To na pewno ucieszą się wszystkie osoby o chłodnych karnacjach, chłodnych typach urody, bo takie chłodniejsze tony będą po prostu ładnie się komponowały z bielą, która no gdzieś tam bardziej będzie nam szła w chłodne niż w ciepłe, prawda? Więc tutaj mam na przykład taki fioletowy Fat Cheeks z NYXa. Fajnie będą prezentowały się wszelkiego rodzaju odcienie baby pink, czyli tutaj na przykład mam Pink Cheek z Maxmo, tutaj mam oczywiście ten klasyk z Diora, tego nawet nie wiem, czy jest sens swatchować, bo na swatchu to w ogóle on nie wychodzi w ogóle, ale tutaj na przykład taki różowiutki, wiecie, baby pink też będzie bardzo ładnie się prezentował, no bo ogólnie doda nam taki chłodniejszy ton w makijażu. Mam tutaj również dwa róże z Singe Beauty, tutaj na przykład właśnie taki przepiękny, chłodny fiolet, on nam też fajnie ochłodzi, dochłodzi nam makijaż, albo tutaj taki bardzo zgaszony, też jest chłodny, ale on taki bardziej idący już w brąz, nie? Jakby trochę fiolet z brązem połączyć. To na przykład taka kompozycja z białym uważam, że prześlicznie, co wcale nie oznacza, że to jest, wiecie, jedyna słuszna droga. I pomyślałam również o rozświetlaczach, bo one też fajnie, no wiecie, jeżeli chcemy zrobić taki, nie wiem, makijaż z bielą, który będzie właśnie taki trochę jakby chłodniejszy, no to fajnie, żeby na przykład nasz rozświetlacz nie był żółty, tylko właśnie też był nieco chłodniejszy. Tutaj sobie przygotowałam na przykład taki z Flower Nose, który jest taki srebrzysto wręcz niebieskawy.
Mam tutaj również kremowy z RMS Beauty i zobaczcie, on jest też taki bardziej białowo-srebrzysty. I mam jeszcze taką paletkę, tutaj myślę, że ten będzie się prześlicznie wpasowywał w jakby koncepcję makijażu. Ten na przykład, no to wiecie, jest taki już typowo ciepły, więc może mniej, ale to też nie oznacza, że biel możemy tylko stosować, wiecie, robiąc jakieś chłodne makijaże. To też nie jest tak, ale po prostu poszukajcie sobie w waszych zbiorach jakiejś inspiracji, co możecie na przykład zastosować, żeby stworzyć fajną kompozycję w makijażu, a nie tylko jakiś akcent na oku. No i z pozostałych produktów do oczu, tutaj na pewno warto pomyśleć sobie właśnie, z czym połączyć tą biel. Oczywiście moim zdaniem spokojnie możemy połączyć po prostu zwykłe brązy z odrobiną bieli i to jest moim zdaniem taki najprostszy sposób na wprowadzenie bieli w makijaż, to zamiana matowego beżu na biel. I wtedy na przykład wewnętrzny kącik zamiast beżowy mamy biały, czy okolica pod łukiem brwiowym również jest biała. I reszta jest taka delikatnie brązowa i też moim zdaniem będzie wyglądało to fantastycznie i gdzieś tam tą biel sobie wprowadzimy, zrobili się troszeczkę inny ten makijaż, ale na pewno fajnie będzie prezentować się z takimi nieco chłodniejszymi brązami, czy odcieniami taupe, czy odcieniami szarości. Tu mam na przykład paletkę Cool Star od Stars i uważam, że z bielą będą bardzo ładnie te odcienie wyglądały. Także słuchajcie, wszelkiego rodzaju jakieś takie szarości uważam, że jak najbardziej super, ale oczywiście możemy też połączyć. Uważam, że przepięknie będzie wyglądać nie tylko z brązami, ale też z kolorami. I tutaj myślę, że jakieś takie jasne, pastelowe odcienie też będą wyglądały przepięknie i będą fajnie z bielą się komponowały. Tutaj akurat mam pastel Miami od Mexmo, czy tak, jakieś delikatne fiolety, coś takiego, jakieś mięty, to myślę, że będzie prezentować się super. I jeszcze jedna rzecz, poszukajcie w swoich zbiorach jakiegoś fajnego błysku, który jest właśnie może trochę bardziej białawy, a może bardziej srebrzysty. Uważam, że zarówno taka, wiecie, perłowa biel, jak i srebro będą tutaj się fantastycznie prezentować. I właśnie tak patrzę sobie na tą paletkę Cool Star, bo zobaczcie, ten na przykład błysk jest właśnie taki białawo-srebrzysty. Uważam, że będzie świetnie tutaj wyglądać do białego makijażu, czy makijażu z bielą, albo właśnie takie troszeczkę bardziej srebrzyste klimaty. Uważam, że super. Tu mam na przykład z Flower Nose ten taki błyszczący, on jest taki, wiecie, niby beżowo-srebrzysty, o, i też nam da taką piękną taflę na powiece. Zobaczcie, nie musimy wyglądać jak kosmici w bieli, możemy sobie nałożyć taki piękny srebrzysto-białawy błysk i też już będziemy mieć coś fajnego, ciekawego. Na pewno na przykład ten, jak macie cień w kremie, czy tam w płynie od Red Lipstick Monster i Belle, zobaczcie, on jest taki jaśniutki, ma troszkę takiego shiftu niebieskawo-fioletowawo, jakiegoś takiego turkusowego, ale to też jest bardzo jaśniutki kolor, więc uważam, że też będzie wyglądał fantastycznie. Tu mam na przykład taką paletkę i coś takiego. Tutaj zobaczcie, że już jest bardziej toperowy i myślę, że takie topery, które mają w sobie taką nutkę koloru, jakiegoś fioletu, niebieskiego, czegokolwiek, uważam, że jak najbardziej też będą fajnie tutaj wyglądać. Tu mam Submerged od Artitude i ten też będzie, ten jest taki duochromowy. Zobaczcie, na przykład niebieskawy, a tutaj jest fioletowy. To też będzie z bielą wyglądać mega spoko. Może coś delikatnie cieplejszego. Tutaj akurat mam odcień Vanilla Pudding od The Dots. I ten już będzie bardziej właśnie taki waniliowy. W towarzystwie tych kolorów wygląda na bardzo ciepły, ale on raczej taki bardzo ciepły nie jest, więc może jest to jakaś propozycja dla osób o ciepłych tonach skóry, które nie lubią zbyt dużo chłodku. Tu kolejna propozycja od Artitude, odcień Lunar. Zobaczcie, ten też będzie bardzo fajny. W ogóle chodźcie troszkę bliżej, to będziecie lepiej widzieli te wszystkie piękne błyski. Tutaj mam jeszcze cienie pojedyncze od Artitude. Może ten. Wow. Tutaj. Ja właśnie o czymś takim mówię. Właśnie taki białawo-srebrzysty błysk. Kojarzy mi się jeszcze, że w palecie chyba Creme de la Creme z Glam Shopu był taki białawy, perłowy cień. Myślę, że on też byłby super. Tutaj mam akurat Bobbi Brown, klasyczek od Bobbi. No ten będzie na pewno trochę cieplejszy, ale też nam da takie, wiecie, iskiereczki. Przygotowałam sobie tutaj również taką folię z Glam Shopu i kilka takich toperowych pigmencików z Malumak, które nie mają bazy kolorystycznej, a właśnie jakiś taki delikatny shift, takie właśnie toperki pastelowe, multichromowe, duochromowe.
też uważam, że będą fajnie w takim makijażu wyglądały. Oczywiście dadzą nam jakiś tam kolorek, ale jeżeli zachowamy makijaż w takim, wiecie, jasnym tonie, to uważam, że i tak będzie spoczko. Myślę też, że wszelkiego rodzaju brokaty, kamyczki, diamenciczki, różnego rodzaju, takie pitu-pitu, też tutaj fajnie nam się wkomponuje w makijaż. Mam troszkę takiego brokaciku w żelu od Eveready Lipstick Monster. No i wszelkiego rodzaju właśnie jakieś takie diamenciczki, kamyczki, srebrzyste, perełki i tak dalej. To też jest bardzo szybka i wygodna opcja. Zachęcam Was, żeby zrobić sobie przegląd Waszych produktów, Waszych kosmetyków i zobaczyć, czy może macie coś, co wpasowałoby się na przykład w takie błyskotki. Dajcie mi znać, czy się udało Wam coś znaleźć, a my przechodzimy do makijażu. I pierwsza moja propozycja to będzie właśnie taki, no możliwie jak najbardziej użytkowy makijaż. Bardzo klasyczne cieniowanie właśnie z dodatkiem bieli i czegoś może delikatnie srebrzystego. Tutaj na policzkach mam już bronzer i to jest taki zwykły bronzer ciepły. Oczywiście chłodniejszy mógłby tutaj lepiej wyglądać, ale właśnie o to mi chodziło, żeby też pokazać Wam, że to nie jest tak, że teraz musi być tylko i wyłącznie, wiecie, wszystko chłodne i tak dalej. Użyję sobie może tego różu z Diora, chociaż on jest taki dosyć jasny, delikatny, więc nie wiem, czy nie będę chciała sobie coś tam jeszcze nałożyć. Zaraz zobaczymy. Ja już wiem, czemu on mi tak ostatnio słabo malował, bo on miał hard pan. Zobaczcie, obskrobałam go delikatnie i już w końcu z powrotem wrócił do żywych. A taki śmieszny się ten hard pan zrobił, taki biały i w ogóle przestał, wiecie, malować niemalże. No ale widzimy, no piękny jestem. I użyję sobie rozświetlacza z RMS, tego kremowego i zaaplikuję go sobie delikatnie gąbeczką. I na wierzch użyję trochę tego rozświetlacza. Nie aż tak dużo. Ledwo dotykam, a mamy srebrzystą łunę. Wracam sobie do pędzelka po różu i tak lekko sobie to wszystko tutaj łączę. Makijaż oczu zaczynam od aplikacji bazy pod cienie. Przejdę sobie do paletki od Stars, czyli Cool Star. Myślę, że zacznę sobie od tego odcienia. Przepiękny taki taupe, lekko wchodzący w fiolet. Zresztą no taupe to taki jest, trochę brąz, trochę szary, trochę fioletowy odcień. I nim buduję sobie tutaj zewnętrzną część powieki, delikatnie załamanie. Taki, wiecie, kolorek na start. Ten kolor jest taki ładny. Tak mi się podoba. Dokładam sobie trochę jeszcze na dolną powiekę. Tak mniej więcej do połowy oka. I tak raczej swobodnie. Tutaj nie trzeba aż się tak mocno pilnować. I teraz przechodzę sobie do tego cienia. Trochę ciemniejszy. Chłodny brąz. I buduję sobie dalej oko. Tutaj teraz troszkę mocniej koncentruję się w zewnętrznym kąciku, przy linii rzęs. Ale chyba sobie zmienię pędzelek, bo tamten jakby mnie za mocno kłuł w oczy. Zaraz będę miała łazawiące kąciki. Nie chcemy tego. W odcinku z trendami opowiadałam Wam, że tak naprawdę kolor roku to jest po prostu kolor roku. On nie do końca ma jakiś taki aż taki znaczący wpływ na trendy i tendencje, natomiast wiecie, zazwyczaj jak były te kolory roku, no to chociażby w naszym glam shopie pojawiały się na przykład takie dedykowane paletki w kolorze na przykład tam, wiecie, magenta, był na przykład brzoskwiniowy puch, bo było peach fuzz, była mocha mousse, a w tym roku, wiecie, biały. No i jak ten temat ugryźć? Pewnie żadnych paletek w tej tematyce nie będzie, ale ja na przykład uważam, że dałoby się zrobić fajną paletkę, taką, wiecie, troszkę inspirowaną bielą, śniegiem, właśnie zrobić takie, wiecie, ze 2-3 takie jaśniutkie, taupowe odcienie przejściowe, jakiś przepiękny biały i właśnie jakieś takie piękne, srebrzyste, perłowe błyski, jakieś takie fajne topery, żeby ta paletka była taka jaśniutka, żeby miała dużo błysków w sobie. Uważam, że spokojnie by się dało tutaj coś takiego zrobić. No ale wiecie, czy ja uprałam absolutnie wszystkie skośne pędzelki? Taki malutki mi został, no dobra, niech będzie. Wezmę sobie jeszcze na skośny pędzelek ten najciemniejszy i nałożę sobie ten kolor tutaj między rzęsami. Troszkę mam za delikatny pędzelek na to, ale wszystkie mam, słuchajcie, uprane skośne pędzelki i się suszą. Dobra, i teraz kulkowym też biorę sobie odrobinę,
żeby tutaj sobie jeszcze rozprowadzić ten kolor. Możemy sobie też wyciągnąć kreseczkę, ale jakoś tak widzę takie właśnie bardziej coś na zasadzie miękkiego takiego cieniowania. Okej, no i teraz przechodzimy do tej naszej bieli. Tutaj może sobie użyję tej bieli z Glam Shopu, to jest odcień Carrara. Nawet mam w nim, słuchajcie, takie malutkie denko, więc wezmę sobie tą Carrarę i tak nałożę najpierw trochę pod łuk brwiowy. To nam troszkę zwiększy kontrast, doczyści makijaż i nada taki delikatnie klimat lat 90. I dokładam sobie też ten sam kolor w wewnętrznym kąciku. Pamiętajcie, że bardzo jasne kolory najlepiej jest wklepywać. Możemy oczywiście delikatnie gdzieś tam na brzegach rozetrzeć, a wtedy musimy dołożyć sobie jeszcze troszkę na środek, żeby pigment był intensywny. No tak się zachowują po prostu cienie na białej bazie albo po prostu białe. Ale i tak uważam, że to jest bardzo fajna, intensywna biel. Robiłam jakiś czas temu porównanie wszystkich białych cieni, jakie mam w swojej kolekcji i wyszło, że najmocniejsza jest ta w paletce 5 Points od Mio numer 38 Nightmare Romance. Ten, który był we współpracy z Figaszewską. I czarny też najlepszy jest tam, w ogóle taka ciekawostka. Najlepszy w sensie najmocniejszy, ale spokojnie da się też innymi. Jeżeli chcemy, żeby ta biel była taka naprawdę intensywna, no to warto pod spód nałożyć sobie coś kremowego, jakąś kremową bazę, białą kredkę czy eyeliner. Wtedy będzie jeszcze intensywniej i nie będzie tracić tej intensywności w ciągu dnia, ale jak nie macie, to jak widzicie, na sucho też się spokojnie da. Może jeszcze troszkę tutaj więcej. Tak, tutaj tak uważam z tą bielą, bo nie chcę, żeby było aż tak za mocno to wszystko odcięte, ale stopniowo chcę coraz więcej. Tylko to nie może być aż takie odcięte, muszę to tak leciutko wblendować, ale tak, żeby nie stracić tej bieli tutaj. Podobuje mnie się to. No i fajnie by było postawić na jakiś błysk, właśnie w tym miejscu być może. I który mi się tak bardzo podobał, ten z Altitude chyba mi się podobał, Lunar. Tutaj sobie patrzyłam z tych pojedynczych Moonbeam. Taki. Ogólnie ta paletka też ma fajne, więc sprawdźmy sobie z paletki te błyski. O, tak to się prezentuje. Tak mnie chyba najbardziej ciągnie do tego, ale może troszeczkę tego sreberka też sobie użyjemy. W takim razie zaczynam od Lunar z paletki Altitude Cosmetics Moonlight Muse. I ja nałożę sobie tutaj od wewnętrznego kącika, idę w stronę środka powieki. No, o coś takiego mi chodziło. Żeby było to oko wykonturowane w taki klasyczny sposób, ale żeby było widać, że tutaj jest jakiś taki motyw przewodni i to ma być taki właśnie bardzo jasny cień. Biały albo coś takiego lekko błyszczącego. No ładne to! Ładne, musicie koniecznie spróbować. No i wezmę sobie ten srebrzysty z paletki Cool Star od Stars. Jeszcze tutaj tak troszkę. On jest odrobinę ciemniejszy, więc myślę, że będzie takim całkiem fajnym łącznikiem między błyskiem a matem. Okej. W ogóle te błyski też są znakomite. W ogóle ta paletka, bardzo lubię te paletki, te dziewiąteczki ze Starsów. Aż liczę po cichu, że jakieś kolorki by wypuścili też z tej serii. Takie dziewiąteczki kolorowe. Brałabym. Troszkę sobie sypnęłam. Dobra, będę to poprawiała później. No i słuchajcie, pięknie to wygląda. Jeszcze chciałabym dołożyć sobie trochę błysku w to miejsce. W związku z tym, że wszystkie ulubione pędzelki są uprane, może sobie użyję takiej gąbeczkowego aplikatora. Tu mam taki mniejszy, więc biorę sobie też Lunar. Cyk. I tutaj aplikuję od wewnętrznego kącika ponownie w kierunku zewnętrznej części oka. Ślicznie to wygląda. Zobaczcie, że w tym miejscu tak naprawdę nie mam żadnego cienia, ale przez to, że tutaj nałożyliśmy taki bardzo jasny, to jest efekt, jakby tutaj było coś nałożone, nie? I fajnie to wygląda.
tak się wykonturowała ta dolna powieka. Jeśli chcemy sobie tą biel tak dobudować, tak fest, to ja polecam po prostu paluszkiem, tak jak błyszczące cienie nakładam, tak tą biel sobie tutaj, o, jeszcze tak doklepać. Zobaczcie. No po prostu to jest białe już, bielsze, niech ktoś, jakaś reklama tak mówi, bielsze nie będzie. Jakiś wizir czy co. No dobra, i teraz się zaczęłam zastanawiać, czy nie chciałabym jeszcze pójść na przykład z białym Color Fixem na linię wodną. Zobaczmy. I idę od wewnętrznego kącika na linię wodną. Ok, myślę, że mogę wytuszować sobie rzęsy i delikatnie je na początek podkręcę. A maskara to jest Joy z Glam Shopu. Listę wszystkich kosmetyków macie na dole w opisie, także wracam do Was już z wytuszowanymi rzęsami. No i zostały nam usta. Tutaj też ja będę stawiała na coś chłodniejszego. Tutaj przykładowo taka konturówka Stars i Blanket, albo na przykład tutaj Cosmic Brushes Rebel. Ja może użyję sobie właśnie tej ze Stars, bo jest w moim Project Pan, więc staram się ją zużyć. I z pomadek też pomyślałam o czymś bardziej chłodnym. Na przykład tutaj mam z Cosmic Brushes taki chłodny, jaśniutki odcień. Tutaj trochę ciemniejszy, ale też w takim odcieniu bardziej taupe wręcz. Myślę, że te błyszczyki od Ewy też by tutaj fajnie się sprawdziły. Ochłodziłyby nam całą kompozycję i mają też, wiecie, takie drobinki srebrzyste, więc na przykład ten uważam, że świetnie by tutaj pasował. Ale ten niebieski, myślę, że taka odrobina takiego blasku też super by wyglądała. Tutaj mam jeszcze taki troszeczkę ciemniejszy olejek, ale on też nam zneutralizuje różne tony w naszych ustach. To jest Cosmic Brushes. I tutaj mam jeszcze te błyszczyki z Hintora. One też mają takie trochę pieczarkowe tony. Albo właśnie, albo ten srebrzysty, to jest też Hintor. Zobaczcie ten. No ten byłby też super tutaj. Ja może zrobię sobie tak, że tą konturówkę nałożę na całe usta zamiast szminki. I do tego odcień Effortless, to jest Cosmic Brushes. Pomyślałam sobie, że fajnie do tej koncepcji takiego chłodnego, perłowo-białego makijażu pasowałaby ta pomadka, która powstała we współpracy z Belle i Weroniką Jagusz. Taka drobinkowa, ona jest taka właśnie taka biaława, perłowa. To tutaj też fajnie by wyglądała. Ja jej już nie mam. Wysłałam jednej z Was. Tą ciemniejszą konturówkę nakładam trochę w kąciki, żeby stworzyć po prostu taki większy gradient. I troszeczkę tak tutaj po środku na konturze. No i teraz który do ust, tak mnie ciągnie do tego od Ewy srebrzystego albo ten z Hintora. Chyba pójdziemy w ten od Ewy. Ale wiecie co? Nie wiem, czy już nie jest za bardzo aż tak tutaj perłowo i czy nie robi się taki trochę vibe, wiecie, lat 2000. Jest w tym coś fajnego, ale chyba poszłabym jednak w jakiś delikatniejszy błyszczyk. Zapomniałam, że jak to się odklepie, to i tak te drobinki zostają. Okay, zmyłam usta, poprawiłam kontur i zostawiłam jednak środek jaśniejszy, bo pomyślałam, żeby spróbować z pomadką z Glam Shopu w odcieniu Ślubna. Bo to też nie jest tak, że teraz muszę koniecznie nakładać coś, nie wiem, srebrnego na usta czy chłodnego. Oczywiście może to być jakaś inspiracja. Może to być ciekawe rozwiązanie, żeby właśnie szukać jakichś takich srebrzystości w produktach do ust, a nie do oczu. Ale myślę, że tutaj już będzie mi brakowało wtedy troszeczkę jakiegoś takiego życia. A ta pomadka tutaj powinna się ładnie wpasować kolorystycznie w odcień policzków. Troszeczkę ożywić jednak ten kolor ust i powinno być spokoczyto. Blenduję sobie wszystko konturówką i to jest Stars Eternity. Nude Otter, dokładnie odcień. Teraz wydaje mi się, że ten odcień na ustach wygląda bardzo sympatycznie i na to możemy sobie nałożyć faktycznie jakiś delikatny błyszczyk. I może ten najjaśniejszy z Hintora 00. I makijaż jest skończony. To jest taka bardzo użytkowa wersja dodatku bieli w makijażu. Chciałam pokazać Wam, że nie musicie eksperymentować nie wiadomo jak z makijażem, żeby biel wprowadzić. No i moim zdaniem to wygląda bardzo, bardzo uroczo. Ogólnie make-up nie jest do końca w moim jakby stylu, bo ja wolę po prostu inną formę makijażu na sobie, ale wydaje mi się, że wygląda tak, wiecie,
tak wdzięcznie, szczególnie dla osób, które mają chłodniejszy typ urody, to takie kolory będą wyglądały na pewno znakomicie. Ale to lip combo, powiem Wam, ładne. Także mam nadzieję, że ten tutorial był dla Was przydatny, a jeżeli szukacie jakiegoś bardziej odjechanego pomysłu, to przechodzimy do kolejnego makijażu. W drugim makijażu przygotowałam cerę też zupełnie normalnie, tak jak zwykle. Użyłam też mojego takiego standardowego koloru różu, tylko na wierzch nałożyłam odrobinę tego fioletowego, który po prostu posłużył mi jako taki leciutki dochładzacz mojego różu, ale też rozświetlacz, bo on ma taką, wiecie, taki lekki shift błyszczący w sobie, więc już nie dodaję rozświetlacza, tylko taki, wiecie, jakby różotoper, można powiedzieć. No i przechodzimy sobie do oczu. Na pewno będę chciała dzisiaj troszeczkę bardziej pobawić się eyelinerem, więc przygotowałam sobie póki co właśnie biały eyeliner, biały cień i ten perłowy cień. Co z tego będzie, zobaczymy. Na razie mam, wiecie, jakiś taki ogólny pomysł w głowie, a gdzie nas poniesie, to się okaże. Zacznę może sobie właśnie od tej paletki i białego cienia i nałożę sobie ten cień w wewnętrzny kącik, delikatnie rozcierając tutaj na powiekę. Ok? I teraz sięgam sobie po eyeliner. U mnie to jest Color Fix od Danessy Myricks. I lecę sobie tak, jakbym chciała kontynuować to, co stworzyłam tutaj w kąciku, więc odtąd jadę sobie dalej. Coś takiego. Lekko sobie to zmiękczę i rozetrę, bo będę chciała zrobić z tego jakiś taki lekki gradient gdzieniegdzie, więc żeby pozbyć się takich ostrych linii, troszkę sobie to rozmazuję. Tutaj, gdzie miałam biały kącik, to schodzę tym linerem do dołu, tak jakby właśnie tak jakbym go chciała wpasować w ten biały kącik. I może jeszcze zagruntuję sobie teraz to białym cieniem. I teraz nakładam tutaj na zewnątrz ten eyeliner delikatnie i biorę sobie pędzelek i rozcieram. Jakby tu było do środka, tu jest na zewnątrz, wiecie o co chodzi. I dokładam sobie biały cień w to miejsce, żeby jeszcze ładniejszy gradient zrobić. Fajnie to wygląda. Przy okazji lekko poprawiam tą linię, żeby była bardziej zdefiniowana, bo ona mi się oczywiście rozmiękczyła przy rozcieraniu, a teraz możemy już ją sobie ładnie wyrównać, doczyścić. I ja chciałabym wokół tej takiej jakby głównej linii, głównej formy zrobić troszeczkę takich cieńszych, delikatniejszych linii również. Więc teraz nie mogę mówić. Tutaj sobie zaczynam coś zawijać w drugą stronę i pojedziemy sobie jeszcze coś tutaj, bym sobie zrobiła. Generalnie improwizuję, więc nie jest to taki do końca tutorial, tylko po prostu rób ta co chce ta. Chodzi bardziej o jakiś pomysł, zamysł, koncepcję i łączę z tą linią tutaj, więc jakby ona wychodzi stąd, łączy się tu i zaczyna się coś takiego ładnego dziać. Tu może aż tak dobrze nie widzicie, bo jest dosyć daleko, ale powiem Wam, że no bardzo ciężko robi się, wiecie, takie precyzyjne rzeczy, żeby jeszcze się dobrze tutaj ustawić, a nie żeby nam było wygodnie do lustra i tu musi ręka być wygodnie ustawiona i my musimy dobrze widzieć, w sensie ja. Więc może nie będzie to jakoś super nagrane, no ale chyba nie będzie aż tak źle. I znów ta linia nie musi być taka jedna, cienka. Możemy gdzieniegdzie ją pogrubić, możemy gdzieniegdzie ją wzmocnić, bo ona jest taka, że tu jest taka bardziej biała, a tu jest taka bardziej transparentna, nie? I to może być plus, a może być minus. Możemy sobie to wzmocnić, dodać na przykład jeszcze jedną warstwę bieli, a możemy sobie zostawić, a możemy sobie tylko gdzieniegdzie ją wzmocnić. Wtedy będzie taka bardziej intencjonalna. Ok, mam coś takiego. Tutaj sobie delikatnie połączyłam tak i jeszcze zjechałam sobie tutaj. I like it, podoba mi się. Więc wracam sobie do mojego białego cienia i niektóre miejsca mogę sobie właśnie tak lekko jakby wzmocnić, troszkę rozblendować, żeby tutaj coś się jeszcze więcej działo. Oczywiście to, jak sobie rozłożycie ten eyeliner, to jest naprawdę Wasza koncepcja. Tutaj ja lubię sobie, wiecie, gdzieś tam
przenosić elementy makijażu, teoretycznie oka, gdzieś tam dalej, więc mi się to podoba, że to właśnie nie kończy się tylko, wiecie, na zewnętrznym kąciku. I ja się tak czuję po prostu lepiej. Bardziej mi się ten make-up w ten sposób podoba. Biorę sobie większy pędzelek i nadal wciąż ten biały cień i lekko sobie tutaj tak rozklepię na środku między brwiami. No, zobaczcie, robi się taki fajny kontrast między czymś miękkim a ostrym. Bardzo mi się to podoba. Trochę jak takie pioruny białe to teraz wygląda. Jak taka biała burza śnieżna, zimowa. Ładne to, ładne to, ładne to. Teraz tutaj troszkę błysku, bo wiadomo, że bez błysku to jest smuteczek. Ja sobie użyję tego błysku od Ever Lipstick Monster, to jest taki cień w kremie. I powiem Wam jedno, ten cień najlepiej nakłada się pędzelkiem. Więc ja go sobie wyłożyłam troszeczkę na blaszkę i nakładam sobie pędzelkiem. To jest Spectrum B04. Po prostu zwykły pędzelek do cieni. I wklepuję sobie taką jedną nie za grubą warstwę. Czekam aż przestygnie i potem nałożę drugą. Wtedy będzie taki super intensywny blask. No i nakładam sobie, jak widzicie, od tego białego matowego kącika na zewnątrz, mniej więcej do połowy oka. Tak naprawdę przez to, że rozjaśniliśmy sobie mocno te okolice, to tutaj został nasz naturalny kolor skóry, przez co tak naprawdę mamy taki trochę efekt konturowania, tylko konturowania na odwrót, no nie? Bo to oko jest podkreślone, tutaj ten kącik jest ciemniejszy, przez to, że tu jest bardzo jasno. Więc możemy to wykorzystać na naszą korzyść i po prostu nawet nie musimy tutaj nic dokładać w tym zewnętrznym kąciku. Jeśli macie potrzebę, można sobie użyć, wiecie, troszeczkę jakiegoś konturującego cienia, jakiegoś brąziku czy bronzera. Mi się wydaje, że ja tak zostanę, tylko właśnie chcę sobie dobudować tego błysku troszkę. A może bym sobie jeszcze gdzieś ten błysk tak, wiecie, zrobiła takie fikumiku jeszcze. Czy ten pędzelek da radę? Zobaczmy. Tak przy niektórych tych liniach. O tak, 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 tak. Tak, tiki, tiki, tak. Świetnie to wygląda. Po prostu niektóre... troszkę jak taki marmur. Taki efekt marmuru nam się robi. Ależ my tutaj pojechałyśmy, dziewczęta moje kochane. No ten eyeliner, ten cień w kremie jest po prostu do tego stworzony. On czekał na ten look, mówię Wam. I jeszcze kilka takich pociągnięć tak poza tymi białymi liniami. Okej, myślę, że to jest przepiękne. Czy Wy to widzicie? Dobrze, czekajcie, przyciemnię Wam. Może będzie lepiej widać te O, teraz lepiej widać te odbicia. Widzicie? Taki subtelny marmurek. Mam jeszcze, słuchajcie, tą białą maskarę i wydaje mi się, że ja już nie widzę więcej niż to, co zrobiłam. Już bym chętnie wytuszowała chyba normalnie rzęsy, ale no korci mnie, żeby sprawdzić. W razie czego może po prostu na to nałożę sobie czarny tusz i już. Bo jestem po prostu ciekawa, jak to będzie wyglądać. No już taki, wiecie, taki troszeczkę, taka zimowa charakteryzacja nam się z tego robi. Nie? Taki, wiecie, już taki rozmyty taki efekt. Nie, postawimy na czarno, klasyczną. Nie będę jej zmywać, niech ona sobie wyschnie, tylko zbiorę nadmiar. Ta biała maskara jak taka odżywka, taka baza do rzęs, nie? Ale pomyślałam sobie, że skoro mamy takie jasne linie, to można by je też było czymś takim ciemniejszym, lekko gdzieniegdzie podkreślić. Spróbuję. Mam nadzieję, że nie będę żałować. I użyję sobie może takich po prostu cieni do brwi, słuchajcie. I chodzi mi o to, żeby niektóre te linie jakby pod liniami niektórymi, żeby zrobić taki lekki cień. Czy to będzie mieć sens? Na pewno będzie mieć. Pod okiem też sobie zrobię, a co? No, słuchajcie, ma to sens. Ma to sens.
Troszkę się bardziej wydobywają te linie i tworzy się bardziej efekt trójwymiarowości. Uważam, że nie jest niezbędny, jak brakuje Wam precyzji, jak brakuje Wam cierpliwości. Luzik, arbuzik, ale no myślę, że coś tutaj fajnego się jeszcze udało wprowadzić dzięki temu. No i możemy sobie przejść do ust. Tutaj jak sobie tak delikatnie je pokryłam podkładem, to podoba mi się ten efekt takich delikatnych, dosyć jasnych ust, więc nie wiem, czy nie poszłabym w tą pomadkę Han Juicy Lips w odcieniu 06 Sunset Sorbet. On ma taką lekką drobinkę, jest taki różowo-brzoskwiniowy, ale ta drobinka sprawia, że te usta się wydają takie lekko perłowe, jeszcze jaśniejsze. I love it. Dosłownie nuteczkę takiej szminki z Flower Nose, takiej troszkę ciemniejszej. Tutaj dosłownie na środeczek. I tak się prezentuje skończony makijaż. Kojarzy mi się tak trochę, wiecie co, baśniowo, wróżkowo, jakoś tak magicznie, bajkowo. Bajkowy taki makijaż. Także no, ten jest totalnie w moim guście. To mi się tak podoba i mogłabym w tym chodzić cały dzień. Więc mamy w dzisiejszym odcinku coś zarówno dla osób, które preferują takie klasyczne, bardziej basicowe makijaże, jak i coś dla osób potrzebujących no, czegoś więcej niż właśnie basicowy makijaż. Dajcie znać, który z nich bardziej trafia w Wasze serducho i czy macie może, zrobiłyście taki przegląd Waszych kosmetyczek i czy znalazłyście jakieś takie właśnie produkty, które mogłyby się wpisać w ten trend na biały kolor po prostu. Będzie mi również mega miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry i podbijecie ten odcinek, jeżeli Wam się podobał i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!